Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Witam wszystkich. Ja nazywam się Jakub Suriaczek. Jestem studentem mechaniki i budowy maszyn na Akademii Górniczo-Hutniczej. Jestem też członkiem koła naukowego AGH Solar Boat i mam zaszczyt zaprezentować dzisiaj Państwu prezentację na temat użycia oprogramowania Autodesk Fusion i Inventor Nastran podczas projektowania systemu lotu wyścigowej łodzi solarnej. Na początek chciałbym Państwu przedstawić, kim jesteśmy jako koło AGH Solar Boat. Jesteśmy grupą studentów z AGH właśnie. Powstaliśmy w 2015 roku, czyli już teraz to nasz 9. sezon. Powstaliśmy z inicjatywy Ekoenergii i Akademickiego Klubu Żeglarskiego i aktualnie koło tworzy 80 studentów, którzy wspólnie tworzą łodzie napędzane energią ze słońca. W 2017 roku została zbudowana nasza pierwsza łódź. Nazywała się Baśka na cześć świętej Barbary, która tam jest. Jej posąg jest umiejscowiony na budynku głównym naszej uczelni. I do jej najważniejszych osiągnięć to należy zajęcie 3. miejsca dwukrotnie na zawodach w Monako oraz 3. i 2. na zawodach w Niemczech. W 2021 roku została zbudowana nasza taka nowa jednostka pływająca, autonomiczna. Jej celem jest batymetria, czy tam pomiary dna morskiego, czy zbiornika wodnego i pomoc w ten sposób naukowcom. I z tą łódką poleciliśmy pierwszy raz na zawody na Florydę, na zawody Roboboat do Stanów Zjednoczonych, gdzie udało nam się zdobyć wyróżnienie. W tym samym też roku została zbudowana nasza druga łódź wyścigowa, Celka, i do jej największych sukcesów należy zajęcie 4. miejsca w Monako oraz 2. na zawodach w Niemczech. Jej też będzie dotyczył temat naszej prezentacji, ale zanim jeszcze do niego przejdziemy, to chciałbym Państwu przedstawić naszą najnowszą łódź, która nazywa się Barka. Została zbudowana rok temu. I właśnie po doświadczeniach na zawodach w Stanach Zjednoczonych z poprzedniego roku, właśnie z Roburem, który był 2 slajdy wcześniej, została zaprojektowana nowa łódź Barka. Jej takim założeniem też było po prostu ułatwienie transportu i logistyki. Dlatego też taka charakterystyczne 2 pływaki, 2 skrzynie elektryki, wszystko można rozmontować, rozłożyć i szybko złożyć. Ten pomysł spodobał się jury zawodów Roboboat i otrzymaliśmy od nich wyróżnienie za najlepszą konstrukcję na zawodach w zeszłym roku. Teraz przechodząc już do treści samej prezentacji, można by zapytać, projektowanie systemu lotu wyścigowej łodzi solarnej, skąd łódź ma latać? Właśnie tutaj dochodzimy do takiego całego naszego sedna, tym czym zajmujemy się też w kole, ponieważ nasza łódź pływa na energię słoneczną, energię z paneli słonecznych, to chcemy minimalizować opory, chcemy minimalizować tarcie, by po prostu nasza łódź była jak najbardziej sprawna. I do tego, że poruszamy się w wodzie, która ma gęstość większą niż powietrze, to też opory są w niej po prostu większe i jednym z takich no, bardzo potrzebnych i opłacalnych rzeczy, które jak można usprawnić naszą łódź, jest po prostu wynurzenie ją nad powierzchnię wody. To jest osiągnięte właśnie przez system skrzydeł, hydroskrzydeł, które są zanurzone w wodzie, generują nam siłę nośną i wynoszą nam naszą łódź ponad powierzchnię wody. Jak stworzyliśmy taki system hydroskrzydeł, zaprezentuję Państwu już za chwilę. Najpierw zaczniemy od powierzchniowego modelowania pylonu i klasycznego bryłowego modelowania mocowania hydroskrzydła. Później przejdziemy do symulacji mocowania hydroskrzydła oraz symulacji już samego hydroskrzydła, które jest wykonane z kompozytu. Przedstawię to, jak zrobić takie symulacje w programie Inventor Nastran i też właśnie na przykładzie hydroskrzydła przedstawię, jak symulujemy kompozyty, a pod koniec
Już przechodząc od projektu do wykonania, jak ustawiamy ryzowanie tego pylonu w programie Fusion w rozszerzeniu CAM. Czyli przechodząc do modelowania powierzchniowego pylonu, można zauważyć, że inżynier tutaj na początku wgrywa sobie po prostu chmurę punktów symetrycznego profilu lotniczego i tworzy wstępną taką bryłę naszego pylonu. Pylon to jest takie to, co wchodzi do wody, ten prosty element, który nam wszystko podtrzymuje. Teraz inżynier tworzy sobie początkowy kształt, na którym będzie później pracował, będzie powierzchniowo już modelował nam nasz kształt, który chcemy otrzymać. I można by teraz w tym miejscu zapytać, po co nam modelowanie powierzchniowe? Czy nie można by zakończyć, no właśnie, nie wiem, teraz, czy raczej za chwilę, jak już zostanie nasz element połączony, czy nie można by zostać na klasycznym modelowaniu bryłowym, na przykład właśnie w tym momencie. Tutaj właśnie dla nas jest to bardzo ważne, takie modelowanie powierzchniowe, bo przez to, że poruszamy się w wodzie, pory są znacznie większe niż na przykład w powietrzu i jakbyśmy poprzestali na samym modelowaniu bryłowym, no mogłoby się okazać, że takie rozwiązanie nie musi być aż tak opłacalne w porównaniu do, jak my to mówimy, klasycznego ślizgu łodzi po powierzchni wody. Jeszcze też dodatkowo warto zauważyć, że łódź no nie zawsze tylko lata i w momentach, kiedy nie latamy na skrzydłach, to pylony też są zanurzone w wodzie i one dodatkowo też generują na jakieś opory, więc my chcemy osiągnąć jak najniższe opory na tych pylonach, by właśnie sam lot był dla nas opłacalny. Klasyczne modelowanie bryłowe, no właśnie jak już mówiłem, no powierzchnia nie ma aż tak dobrej jakości, nie ma aż tak dobrą jakość, jaką my wymagamy, więc konieczne jest tutaj zastosowanie modelowania powierzchniowego, odpowiedniego zmodyfikowania tej powierzchni, by nasza jakość powierzchni i przejścia pomiędzy różnymi kształtami była jak najłagodniejsza. To właśnie możemy teraz zaobserwować, jak inżynier tutaj pracuje z tymi powierzchniami, tworzy ścieżki powierzchni, łączy je, przecina naszą bryłę, którą na początku stworzył, zamienił ją właśnie na powierzchnię i przecina różnie te powierzchnie, łączy je, by nasze przejścia były jak najłagodniejsze. Właśnie teraz można widzieć, jak analizuje jakość powierzchni, patrzy, gdzie mamy jakie przejścia, czy przejścia są łagodne, czy nie są łagodne, czy mamy jakieś nieciągłości albo po prostu nagłe zmiany kształtu. Jak inżynier to jeszcze modeluje, to może zaprezentuję sposób, w jaki ma działać cały system, czyli jaki był koncept na to wszystko. To właśnie tutaj jest modelowany pylon, który jest takim elementem, który wszystko razem łączy, spaja, w nim znajdują się wszystkie elementy, są w nim zamocowane i on też po prostu powoduje to, żeby skrzydło znajdowało się pod dolną powierzchnią naszego kadłuba, żeby wynieść po prostu ten kadłub ponad wodę. I cały system działa tak, że pylonu będzie właśnie zamocowane hydroskrzydło, które to odpowiada nam za nasze wynoszenie łodzi. I też konieczne jest zapewnienie tego, by skrzydło było w stanie nam się poruszać. Mówimy tutaj o kątach wychylenia plus minus 5 stopni, ale jednak no, musimy zapewnić tą możliwość ruchu skrzydła. Jest to konieczne, by móc po prostu sterować naszym lotem, by no, nie wynosiło nam za bardzo łodzi, albo w ogóle, żeby nam wyniosło. I to będzie zapewnione przez odpowiednie mocowanie, które zostanie za chwilę zamodelowane. To mocowanie będzie umożliwiało ruch, będzie właśnie się znajdowało w tej części pylonu, którą inżynier teraz aktualnie tworzy. Teraz już przeszedł do całości, ale w tej bańce, że tak powiem, na dole,
właśnie inżynier tworzy otwór pod mocowania. Ono będzie zamocowane w takim stworzniu, na takiej krótkiej osi na łożysku. Stworzył aktualnie otwór na łożysko, teraz tworzy kieszeń, gdzie będzie znajdowało się nasze mocowanie. Do tego mocowania będzie przymocowane nasze hydroskrzydło, a ruch tego skrzydła będzie zapewniony przez popychacz, który będzie przechodził przez całą długość naszego pylonu i u góry będzie znajdowało się serwo, które będzie poruszało całym sterowaniem. Tutaj inżynier dodaje materiał do naszych brył, już właśnie zakończył modelowanie powierzchniowe, stworzył bryłę. Teraz tworzę otwór pod nasz popychacz, który wyciąga przez całość pylonu fazy. Za chwilę przejdzie do już renderu. Fusion pozwala nam też na wyrenderowanie naszych modeli, by ładnie wyglądały. Można z nich stworzyć zdjęcia i potem zamieścić na przykład w prezentacji. Przechodzimy teraz do mocowania klasycznego bryłowego tego mocowania hydroskrzydła. Tutaj już operujemy na gotowym złożeniu właśnie pylonu. Umieściliśmy też w tym złożeniu skrzydło w takiej odległości, by oś naszego mocowania była dokładnie ponad osią aerodynamiczną naszego skrzydła. Jest to ważne, bo w ten sposób możemy osiągnąć jak najniższe siły w naszym mocowaniu. Jakbyśmy po prostu przesunęli już ten środek aerodynamiczny skrzydła względem osi tego mocowania, to siły mogłyby być znacznie większe, więc najpierw zamieściliśmy sobie to skrzydło w odpowiednim miejscu. Środek aerodynamiczny skrzydła wyznaczamy przez różne symulacje, to teraz już bazujemy na gotowym skrzydle oraz też został zamieszczony tutaj nasz popychacz, a inżynier bierze gotowe złożenie i na tym złożeniu modeluje to nasze mocowanie klasycznymi szpicami, liniami, wyciągnięciami prostymi. I tak oto powstaje nasze mocowanie. Za chwilę odbija symetrycznie. Później analizuje, czy nic nam z niczym nie koliduje, czy wszystko po prostu znajduje się w takim miejscu, w jakim ma być. Już mamy prawie gotowe. Jeszcze dodajemy offsety, żeby nam nic o siebie nie tarło, wcierało nasz kompozytowy pylon, daje zaokrąglenia. Jeszcze można dodać, że to mocowanie zostanie wyfrezowane w aluminium, więc dodaję też zaokrąglenia. Analizuję, czy nic na siebie nie nachodzi. Kompletuję złożenie, tutaj łożyska. I mamy złożony cały pylon. Więc możemy przejść do symulacji samego mocowania. Tutaj graliśmy sobie mocowanie. Na początku też inżynier sprawdził geometrię, czy nie ma jakichś ostrych wewnętrznych krawędzi, na których symulacja mogłaby dojść do nieciągłości, mogłaby nie wykonać odpowiednio nasze obliczenia. Dodaję też punkt, w którym zostanie zamieszczona siła. I ten punkt pozwala nam na niezamieszczanie w symulacji skrzydła, po prostu punktem sobie wyznaczymy, gdzie będą działały nasze siły, bo no wiadomo, ten punkt, czy miejsce działania, miejsce przełożenia sił będzie w środku aerodynamicznym skrzydła, które znajduje się trochę poniżej naszego mocowania. I też ten punkt możemy odpowiednio konektorami nawiązać do tej naszej powierzchni dolnej, co teraz inżynier właśnie robi. I przez to też zdefiniujemy programu, że ta powierzchnia po prostu nie ma nam się odkształcić. Ona będzie na twardo przymocowana do skrzydła, więc ona będzie tak jakby wręcz podtrzymywana przez to skrzydło i po prostu nam się nie zmieni, nie odkształci się. To przez te konektory zapewniliśmy. Teraz inżynier ustawia twierdzenia, odbiera odpowiednie stopnie swobody dla poszczególnych miejsc, łożysko, popychacz, miejsc, gdzie będzie nam dotykały się całe mocowanie pylonu oraz dodaje siłę
siłę nośną, siłę oporu i tworzy siatkę. Tutaj, by stworzyć siatkę, mierzę sobie najmniejszą grubość ścianki, żeby mieć co najmniej 3 elementy siatki w najmniejszym miejscu, najmniejszej grubości, czyli właśnie można zauważyć 4/3. Sprawdzamy siatkę, czy jest dobra, dopisujemy i odpalamy naszą symulację. Po wyliczeniu można zauważyć, można się trochę też przestraszyć wynikiem, bo element nam się znacznie kształcił, ale w tym miejscu nie należy się bać, bo program mm, sam przeskaluje nam wartości odkształcenia, byśmy po prostu zauważyli, gdzie nam nasz materiał się odkształci. I po wyłączeniu tego przeskalowania, odpowiednim zmianie skali koloru, możemy zauważyć rozkład naprężeń na naszym mocowaniu. Teraz przechodzimy do symulowania hydroskrzydła, które jest właśnie wykonane z kompozytu. I symulujemy podobnie jak wcześniejsze mocowanie, tylko jako materiał nie ustawiamy aluminium jak wcześniej, tylko musimy sobie zdefiniować nasz cały kompozyt. Do tego można użyć czegoś takiego, to jest taka zaleta Nostrana, że możemy sobie już wcześniej zdefiniować nasze materiały, których używamy do wytworzenia naszego kompozytu. Możemy sobie zapisać, możemy je mieć gdzieś zapisane i używać ich później do różnych symulacji. Możemy z nich układać te kompozyty. Możemy ustawiać kąty, pod jakimi są one położone, jakie są własności wytrzymałościowe w różnych kierunkach tego kompozytu. I dodatkową zaletą też jest to, że możemy sobie ustawić już do przodu skład danego kompozytu, czyli z czego mamy wykonany dany kompozyt, jakie są grubości poszczególnych warstw, jaki jest kąt położenia tego kompozytu, to możemy sobie ustawić już do przodu, zapisać na przykład w pliku Excela i później do strony już tylko wgrać gotowy kompozyt dla danego skrzydła. Dla nas jest to bardzo pomocne, bo używamy różnych geometrii skrzydeł i często one są wykonywane po prostu w taki sam sposób, tylko my po przesymulowaniu różnych geometrii skrzydeł dochodzimy do wniosku, że na przykład 3 nam się podobają, spełniają nasze wymagania i chcemy ich wykonać, by sprawdzić już praktycznie na łodzi. I właśnie dlatego taka opcja zapisania sobie już naszego kompozytu jest dla nas bardzo przydatna, bo możemy sobie już wgrywać dla danych symulacji już wgrywać odpowiednio przygotowane kompozyty i przez to przyspieszamy proces symulowania wszystkich skrzydeł. Tutaj właśnie symulacja się skończyła, a znowu trzeba wyłączyć nasze odkształcenia, bo wygląda to trochę przerażająco. I w taki sposób zmieniamy sobie, tutaj można zobaczyć odkształcenia. Teraz przejdziemy też do naprężeń dla danego kompozytu. I możemy zobaczyć gotową już symulację. Możemy przejść dalej. Już właśnie do samego przygotowania formy pod laminowanie pylonu. Bo nasz pylon, my sami laminujemy sobie te elementy kompozytowe i żeby ich zalaminować jest konieczne wykonanie odpowiedniej formy. Forma to jest po prostu negatyw z naszego modelu pylonu, odpowiednio jeszcze tam dostosowane, są na przykład dodane rowki, by było łatwiej usunąć nadmiar materiału albo po prostu wyjąć nasz pylon. My frezujemy w płytach MDF, które mamy już zapisane tam w naszej bibliotece materiałów sztok. I mamy też zapisane wszystkie narzędzia, jakie używamy w naszej frezarce. To jest zaletą Fusiona, że możemy sobie zdefiniować nasze narzędzia, które używamy, dodać do nich odpowiednie wartości wartości obróbki, czyli jakieś prędkości skrywania, obroty, posłów i tak dalej, to możemy sobie wszystko zapisać i nie musimy tego wprowadzać ręcznie za każdym razem, kiedy przygotowujemy
nasze frezowanie. Tutaj przygotowaliśmy najpierw obróbkę zgrubną, później robimy obróbkę wykończeniową. Zostawiamy zawsze naddatek 0,1-0,15 mm, ponieważ dlatego, że laminujemy na płytach MDF, płyty MDF przepuszczają powietrze łatwo i to uniemożliwiałoby poprawne zalaminowanie naszych kompozytów. Dlatego zawsze jeszcze tę płytę nasączamy żywicą, a żywica kurcząc się, właśnie kurczy się i o tych 0,1-0,15 mm i wtedy tak otrzymujemy odpowiedni kształt. Tutaj też można zauważyć, jak inżynier przygotowuje konkretne obróbki i odpala sobie symulację przebiegu danej obróbki, co też jest bardzo przydatne, kiedy właśnie przygotowujemy takie frezowania, to wprawdzie do Fusiona możemy do przodu sobie ustawić, gdzie mamy jakieś miejsca zamocowania naszej płyty. On będzie tego unikał, ale kiedy zmienilibyśmy ręcznie ścieżkę przejścia freza, to może się zdarzyć, że zmieniając te ścieżki, on zmieni też inną ścieżkę, która by mogła nam najść na mocowanie naszej płyty i spowodowałoby to kolizję i prawdopodobnie zniszczenie co najmniej narzędzia, jak i frezarki. I dlatego to jest przydatną funkcją właśnie zobaczyć przebieg, zobaczyć symulację przebiegu naszego frezowania i w ten sposób możemy uniknąć takich kolizji. Kosztuje to parę minut, możemy sprawdzenia czegoś takiego, a możemy uniknąć kosztów związanych z naprawą całej frezarki. Tutaj wstawiamy tak jakby dwukrotnie nasze frezowanie. Najpierw samej formy, później już po zalaminowaniu całego kompozytu trzeba jeszcze tam wyfrezować odpowiednie otwory w naszym pylonie, które właśnie tam inżynier ustawia. Kiedy już wszystko jest ustawione, to odbijamy lustrzanie naszą formę. To nam też odbija wszystkie nasze ustawienia, które wykonaliśmy na tej lewej części, też nam odbija na prawą. Przez to możemy otrzymać zalaminowane symetrycznie oba te kształty, co też jest dużą oszczędnością czasu. Jeszcze wstawiamy obróbkę wykończeniową otworów popychacz. Będziemy symulowali jeszcze całość procesu. Wstawiamy narzędzia i teraz symulujemy przebieg najmniejszej obróbki. Można też ustawić konkretne kolory pod konkretne etapy frezowania. Kończenie można ustawić na inny kolor od obróbki zgrubnej i też możemy tak właśnie ładnie zobaczyć, która ta część czego zostanie wykonana w jakim etapie obróbki. Oto została przygotowana nasza forma i już samo frezowanie. To jeszcze symulacja frezowania. Kawka. Ewentualne drobne techniki wynikły z samej symulacji. I możemy przejść dalej. Tutaj już można zauważyć proces wytwarzania i już same gotowe elementy. Mamy prawo u góry frezowanie naszych form pod skrzydła, prawo u dołu proces laminowania pylonu i właśnie po dwóch innych rogach już są gotowe też wykonane elementy, a na środku wyfrezowana połowa naszego mocowania, wyfrezowana w aluminium. Ja dziękuję za uwagę. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.